Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes mierzy i zapraszam Was na buty. Słuchajcie, to jest tak, że ja szukam trampek i całą historię tego pewnie Wam przy okazji opowiem i zapraszam Was, bo sprawdzimy top of the top. Czym się różnią? Czy warto przepłacać? Zapraszam. Usiadłam sobie bokiem i będę Wam pokazywała buty, które widzicie tu z boku. Pokazuję Wam na mojej nodze, prezentuję te buty, a tu mam je przed sobą. To są buty akurat trochę bardziej zimowe, bo jednak jest tu jakieś mini futerko. Te buty mają fantastyczną podeszwę, w tym się zakochałam, oraz w takim pięknym, brudnym różu, cudowne. Pięknie wyglądają, one niesamowicie wysmuklają nogę, ponieważ no jak widać to, że jest podwyższenie, to powoduje. Ja tylko przypomnę, ja jestem osobą wysoką i mam, na ogół noszę rozmiar 41, ale oczywiście w różnych butach różnie to może być, więc powiem Wam, że mam długość stopy 26 cm i na ogół kupuję buty z wkładkami 26,5 cm. W Big Starze nie było najmniejszego problemu z takimi butami. Wszystkie buty miały ten rozmiar, tak naprawdę miałam ogromny wybór w przeciwieństwie do innych marek. I tak, one są bardzo wygodne, mają wkładkę, która jest taka na piance, bardzo mięciusieńka. Rewelacyjnie mi się w nich chodziło, w sensie po mieszkaniu. Przyszłam parę kroków, one są fajnie jak adidasy, trochę tu z tą podeszwą wyprofilowane. To, że są na podwyższeniu, też jest zawsze bardzo wygodne, bo jeżeli macie czułe stopy, że macie dużo zrogowaceń i kamyk Wam nawet przeszkadza, to właśnie takie na takich wyższych podeszwach są zawsze wygodniejsze. No ja szukam czegoś lekkiego na całą wiosnę i całe lato, bo ja uwielbiam chodzić w takich butach, poza tym ja muszę mieć wygodne, szybko zakładające się buty ze względu właśnie na pumbę, żeby po prostu włożyć i wejść. Więc rewelacyjny model. Kolejne buty z Big Stara, które mam, to są jeansowe trampki. One też mają, one nawet mają taką wkładkę, słuchajcie, wyciąganą. Możecie zobaczyć, jak ona jest gruba. To jest cała taka pianka. Ją możecie sobie wymienić na inną lub zostawić taką, jaką jest. To już do Was należy, ale ona jest bardzo wygodna, nie ukrywam. Jeżeli chodzi o wiązanie, pamiętajcie, że no zawsze sobie możecie zawiązać tak, jak Wy lubicie, jak Wy chcecie. Ja często wiązałam zawsze od spodu, bardziej wolałam, żeby to nie było na wierzchu, ale większość wiązań jest właśnie taka. Przy innych będzie odwrotnie, ale to zaraz wszystko Wam wytłumaczę. Nie do końca może mi się podoba też szycie tu, ale to są dosyć tanie trampki, słuchajcie. Biorąc pod uwagę do tych marek droższych, które wzięłam. Bardzo mi się one podobają i są przewygodne, naprawdę są bardzo wygodne. To, na co zawsze też zwracam uwagę, to na wysokość pięty. Ja muszę mieć taką wysokość pięty, żeby one mi nie spadały, kiedy już tak ten materiał troszkę się rozejdzie, ponieważ ja rok w rok zawsze kupowałam, słuchajcie, buty Mustangi, trampki Mustanga. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że one są wsuwane. One mają tylko do pewnego momentu, a tu mają taką gumkę i już tu nic nie zawiązujecie. Po prostu bierzecie język, wsuwacie i idziecie. I ja zawsze tylko takie trampki chciałam. Co nie ukrywam, że w takich jest to do zrobienia, bo wystarczy już w tą dziurkę nie przekładać, czy nawet jeszcze w tą nie przekładać, zawiązywać gdzieś tu. Wtedy język bardziej wystawić i po prostu wkładamy i idziemy. Jest to do zrobienia i ja to teraz widzę, ale przez rok w rok dosłownie
kupowałam Mustangi, które są też dosyć drogie, bo za Mustangi płaciłam jakieś koło 300 zł, 290 coś, bardzo drogie, a jednak nie wytrzymywały mi. I dlaczego? Tu mamy tak fajnie zrobione z materiałem, natomiast w Mustangach tu macie bardzo źle zaszyte to, tak niechlujnie, że przy dużym noszeniu, takiej intensywności noszenia trampek, cały plastik, taka guma tutaj jest pod tym materiałem, która trzyma piętę, cała wyłaziła i po prostu to się strasznie niszczyło. Poza tym się strasznie wkładka niszczyła, materiał się strasznie przerywał szybko. Także zobaczymy, jak to będzie w przypadku innych, ale te są przewygodne. Kolejne trampki, które są już takie trampki, bo to nadal jest, słuchajcie, materiał, tylko tak fajnie wykończony, bo tu z lekką skórką, napięcie, tu łączenie innych materiałów, bo tu jest jakiś taki welwetowy bardziej, ja ciągle zapominam jak to, zamszowy bardziej. I teraz, tu jest też to wykończone gumą. Bardzo mi się to podoba, kolor tej gumy, rewelacja. Ale w rozmiarze 41 ten niestety mnie ciśnie. I o ile w zwyczajnych trampkach jednak jest na ogół tak, że nie jest to tak nieprzyjemne, bo nie jest to tak twarde, bardziej miękkie, więc też z czasem może się trochę rozejść, o tyle tu się nic nie rozejdzie. No, jest to po prostu zalane i one pięknie się prezentują, bo one wyglądają na bardzo małe. Zwróćcie też tam uwagę na to, że jak ja Wam prezentuję te buty, no to przy rozmiarze 41, dosyć dużej stopie, te buty też muszą jakoś wyglądać. One nie mogą być zbyt szerokie, ale nie mogą też być zbyt wąskie, bo jak są zbyt wąskie, to z kolei stopa wygląda dziwnie, taka wiecie, długa bardzo. Więc one muszą być idealnie wyprofilowane. I te z Big Star mam wrażenie, że takie są. Te wyglądają na bardzo malutkie, są śliczne, strasznie mi się spodobały. No ale niestety. I nie wiem, czy jest rozmiar większy niż 41. Pewnie jest i pewnie mogłabym spróbować, no ale się zastanowię. I ostatnie, to jest dokładnie taki sam model jak poprzedni, wzięłam tylko inną kolorystykę, bardziej dziewczęcą, czyli taki biały bucik z różowymi dodatkami. To jest też bardziej taki, nie wiem, tam miałam wrażenie, że jest to takie materiałowe, a to jest dosłownie nieprzemakalne. Taki but na pluchę, że tak powiem. Tu jest jakaś taka szarość i różowa ta cała podeszwa, świetnie. I o dziwo, te założyłam, oczywiście nie ma takiego komfortu, bo to jest strasznie sztywne i twarde i w związku z tym po długim chodzeniu czułabym na pewno dyskomfort. Ale te wsadziłam i te mnie nie piły tu w palce, więc nie wiem, rozmiar jest ten sam co tamten, no ale jednak różnica była kolosalna. Te buty mi się spodobały bardzo wizualnie, tylko że one za moment będą brudne, uwalone i nie będą za ładnie wyglądały, będą musiały być przeze mnie prane non-stop prawie i przez to też się szybciej zużyją, więc to mogłabym je mieć na takie wyjścia co jakiś czas, nie non-stop, nie 3 razy dziennie. Teraz słuchajcie, przejdziemy do modelu Converse'ów. Converse'y są bardzo drogie. Mniej więcej te 400 zł trzeba poświęcić na Converse'y. Ja byłam bardzo ciekawa, bo oprócz tego, że wiele dobrego słyszałam, to widziałam też, że ludzie chodzą, zachwalają, jakie to jest super. I zobaczcie, jakie one są brzydkie. To są najbrzydsze trampki, jakie ja w życiu widziałam. Właśnie dlatego, że one tu są strasznie malutkie. I zobaczcie teraz, bo widzicie u mnie, że jednak stopa zrobiła swoją objętość tu, a tu pozostały takie chude. To wygląda źle, mało tego, one strasznie mi powiększają stopę. Moja stopa wygląda okropnie. O właśnie, one tak wyglądają. Tu szeroko, a tu takie wąskie. I nie wiem, wyglądają okropnie. Czy jest jakiś inny model? Nie było za bardzo moich rozmiarów. Akurat w Converse'ach mam 41,5
i nie było moich rozmiarów, nie miałam z czego, z jakiego modelu sobie wybrać. Chciałam czerwone, bo albo właśnie jeansowe, albo czerwone, więc już odpuściłam sobie w Big Starach, wzięłam jeansowe, bo jeansowych nigdzie indziej nie było, ale były za to czerwone, więc pomyślałam, że czerwone też super i czerwone bardzo bym chciała mieć, ale nie Conversy. No nie podobają mi się i to bardzo mocno i to chyba też widać trochę na załączonym obrazku. Została nam jedna marka, bo z Conversów zamówiłam tylko te jedne, dlatego że tak naprawdę rozmiar był tylko ten. Vansy to jest kolejna marka droga, znana, droga. No i też wzięłam jedne czerwone, a drugie nie. Zaraz Wam powiem. One przychodzą totalnie niezrobione. Ja już je zrobiłam i właśnie tak robiłam tą metodą bardziej od spodu, jak widać. Ja je musiałam tu przeplatać, bo one były w ogóle niezrobione, sznurówki były włożone. One są dosyć szerokie, też może trochę za szerokie, ale one są bardzo konkretne. One mają napięcie, takie zgrubienie, które jest super, dlatego że one po pierwsze powoduje, że się pięta nie ociera, nawet jeżeli macie z tym problem przy pierwszych butach, to tu nie ma czym otrzeć, bo właśnie jest taka gąbeczka. Po drugie, ona lepiej trzyma piętę. Jest odpowiednia też wysokość, a propos jeszcze Conversów, tu jest trochę za nisko i mam wrażenie, że one mi chlapią. To jest też inny materiał. To jest taki, słuchajcie, bardzo gruby materiał, niesamowicie gruby. I on jest tu oraz tu, a tu już jest taki bardziej właśnie trampkowy, cieńszy, ale generalnie ten cieńszy trampkowy jest tylko tu i tu, a to wszystko reszta jest z bardzo grubego materiału. Czy one będą ciepłe? Nie wiem, nie mają wywieczników, co mnie trochę martwi, bo mogą trochę zagrzewać nogę. Bardzo są solidne, słuchajcie, to jest naprawdę konkretny trampek, taki mam wrażenie wieczny trampek, taki, który naprawdę będzie się nosił i nosił, nie do zdarcia, nie do zużycia. Bardzo wygodny, nigdzie Was nic nie uciska, przez to też, że on jest dosyć szeroki. W ogóle ten trampek, bo ja mam ja mam dużą stopę, chociaż do mojego wzrostu to wcale takiej dużej nie mam, ale powiedzmy, że mam dużą stopę niż normalnie kobiety mają, ale ja mam bardzo szczuplutką nogę. I oprócz tego, że na jednej mam odrobinę haluksika, bo na drugiej nie, bo już sobie zaradziłam w odpowiednim momencie z tym, zrobiłam tak, żeby tego haluksa nie mieć, to na drugiej niestety już zdążył mi trochę wyjść i te trochę właśnie zostało, ale generalnie mam bardzo szczupłe stopy. Więc jeżeli Wy nie macie takich szczupłych stóp, macie takie właśnie szersze, przez to, że macie też nie tylko długie, ale też szersze, to dla szerokich stóp właśnie Vansy. Moim zdaniem Wam się sprawdzą, one są turbo wygodne, jest w nich bardzo dużo miejsca, nigdzie Was też nic nie ugniata, nie uciska, tu wszędzie jest sporo przestrzeni w środku. Tak jak chodzicie, tak jakbyście nic na stopach nie mieli, dosłownie. I ostatnie mam na nodze i to są ostatnie. Te to są takie trampko Adidas, sneakers, bym powiedziała. Nie do końca nawet to jest jakiś trampek, bardziej może jakiś sneakers. Bardzo leciutki. To jest but piórko po prostu i jak mam porównać, to jest ciężkie, a to jest but piórko. Tutaj od razu czuć, że to jest plastikowe. Tu macie na pewno gumę. To jest na 100% gumowe. Tu macie plasticzek wszędzie, to jest lekki but. Tu też musiałam wiązać, nie było zawiązane. On jest spoko, ale jest brzydko uszyty. Od razu Wam powiem, chociaż no pewnie też moje związanie to dało, bo musiałabym po prostu sznurówkami to rozchłestać, tylko że one jak zawiązane są tak mocniej, to o tyle jest właśnie fajnie, że one lepiej trzymają się stopy. No nie, ewidentnie tutaj wpada to po prostu, to mi się akurat nie podoba bardzo w nich, ale tu są przynajmniej jakieś wywieczniki. Te buty są bardzo wygodne też,
lżejsze moim zdaniem niż te, ale te są dużo fajniejsze. Powiem Wam, że raczej nie da się tych dwóch butów porównać tak do końca. Ale jest to jakaś opcja. One są fajne kolorystycznie, fajnie wyglądają. Tu też mają bardzo wygodną tą piętę. Więc to jest spoko but, ale właśnie będę się zastanawiała nad tym. Tylko że one są szerokie. Dlatego ogólnie, jeżeli miałabym Wam powiedzieć na lato, to chyba moim faworytem są te buty. I nad nimi będę się zastanawiała, bo są bardzo niesamowicie wygodne i naprawdę one niedużo kosztowały. Więc nad tymi. Gdyby to była jakaś jesień, to te różowe prawdopodobnie bym wzięła. Te różowe prawdopodobnie bym wzięła, bo wszystko mi się w nich podoba, są super. No i pozostałe dwie to nie są najwygodniejsze buty świata. Tak by wyglądał mój przegląd tenisówek, trampek. Jak zwał, tak zwał. Lepiej mieć jedne lepsze niż 1000 badziewia, chociaż lepsze to znaczy, że trzeba ponosić i wypróbować i wtedy wybrać. Ja tak jak mówię, zawsze miałam Mustangi, niestety one takiej ilości zakładań i noszenia ich nie są w stanie zdzierżyć. W związku z tym już o Mustangu zapominam i skupiam się na znalezieniu idealnych trampek, które przetrwają mi więcej niż jeden sezon. A jest to naprawdę, jest to coś, jeżeli przetrwają. Szczerze, myślę, że te Vansy przetrwałyby najwięcej, bo myślę, że Conversy są fajne i one też są solidnie zrobione. Natomiast one są po prostu dla mnie brzydkie, strasznie. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Dajcie mi znać, czy lubicie trampki. Dla mnie trampki są do wszystkiego, do sukienki, do spódnicy, do spodni, do spodenek, do wszystkiego. I które marki Wy polecacie? Może ja się zainteresuję jakąś inną marką, jeżeli polecacie, jeżeli przetrwały u Was więcej niż jeden sezon, ale pod warunkiem, że nosicie je bardzo, bardzo często. Dziękuję kochani za dzisiaj. Do zobaczenia. Pa!